Hej, tutaj Tisby i witam w ostatniej części moich reakcji na Eurowizję Junior 2023. Robi się ciekawie, bo zostały ostatnie 4 piosenki, na które zareaguję i będą wszystkie. I nie mogę się doczekać. Tym bardziej, że coś czuję, że naprawiłam drobne usterki, które się mogły pojawiać w wszystkich poprzednich częściach. Chyba już ta część powinna być najbardziej przyjemna do słuchania i oglądania, bo i pod kątem obrazu i dźwięku powinno być najlepiej. A wcześniej jakoś nie miałam czasu i też nie wiedziałam, co jeszcze robić, żeby było lepiej, ale coś czuję, że właśnie już jest lepiej, więc jej, tak na koniec. W tej ostatniej części postanowiłam, że będę mieć włosy nie aż takie do przodu, tylko bardziej do tyłu. A to dlatego, że już tak długo ostatnio słuchałam muzyki w słuchawkach, że po prostu chcę już oszczędzać moje kochane uszy i odgarniać bardziej włosy do tyłu, żeby trochę te włosy tam tuliły te słuchawki i uszy, żeby to nie było aż takie nieprzyjemne dla moich uszu, tak naprawdę. Podczas słuchania piosenek powiem po raz ostatni, codziennie nagrywam te reakcje, więc moje uszy mogą mieć dość, a do tego jeszcze byłam na widowisku, który po prostu dał muzykę na 1000%. Jej! A niedługo po tym nagrałam poprzednią część, czyli trzecią, reakcji. Jeszcze robiąc próby w słuchawkach i słuchając 4 piosenek. Dlatego tak trochę chcę oszczędzać uszy i ja na początku, jak nagrywałam filmiki, to miałam często włosy właśnie odgarnięte do tyłu, bo tak się czułam najbardziej komfortowo na początku, ale po jakimś czasie właśnie zaczęłam się czuć niekomfortowo, mając włosy właśnie tak z tyłu, więc zaczęłam mieć je z przodu, ale tym razem jednak wolę mieć trochę bardziej z tyłu, żeby jednak chroniły moje uszy, bo coś czuję, że one już naprawdę ciężko wytrzymują, ale są dzielne. Chyba już nie mam nic do powiedzenia, oczywiście się śpieszę jak zwykle. Co za niespodzianka. Możemy przechodzić do pierwszej piosenki. Zaczynamy od Albanii, która akurat jako pierwsza opublikowała w ogóle swój utwór na kanale eurowizyjnym, ale w wersji z preselekcji. Tak jak akurat 2 lata temu, w 2021 też były publikowane wersje piosenek z preselekcji. Akurat rok temu tak nie było, dlatego w ogóle nie myślałam o tym, żeby nagrywać moje reakcje na wersje preselekcyjne, bo nawet nie było ich na oficjalnym kanale. Już po prostu nie chciałam na nie tracić czasu. Chciałam już tak zobaczyć te ostateczne wersje. A w tym roku znowu publikowali te preselekcyjne. Więc chyba o to chodzi, że jak Francja jest organizatorem, to te publikować po 2 wstępy preselekcyjne przed tymi oficjalnymi wersjami wszystkich piosenek. Bo akurat pamiętam, że 2 lata temu były takie 2 właśnie z Niemiec i z Polski. I w tym roku z Albanii i z Polski. A reszta to po prostu już te oficjalne wersje. Pomyślałam o tym, że niby mogłabym nagrać reakcje, te wersje preselekcyjne, ale tak naprawdę to jest ich tylko 2, a nawet jedną no to widziałam i za chwilę przejdę do tego. No i właśnie była ta Albania. Trochę świruję dzisiaj. Wracając do Albanii, ten kraj publikował jako pierwszy piosenkę, ale właśnie w wersji preselekcyjnej. Nie słuchałam tej wersji. Dopiero teraz, w tej 4. części piosenek jest ta wersja studyjna. No trochę im zajęło czasu, tak jak Ukrainie zajęło sporo czasu, bo rok temu jako pierwsi ogłosili piosenkę i puścili fragment, a jako ostatni puścili revamp, czyli tą ostateczną wersję. Fajnie, że w końcu mogę sobie posłuchać piosenki Albanii. Tytuł to Bota Ime. Będzie ją śpiewać Viola Gizeli. Jakoś tak chyba. Możliwe. Posłuchajmy Bota Ime. Okej. Ale ciekawe.
Nie wiem, co o tym myśleć. Naprawdę lubię podkład. Głos Violi też jest dobry. Ciekawe. Niby miało być takie boom, a tu ciszenie. Mam ciary. O! Dobra. Było takie relaksujące, ale nie było nudne. No, znowu właśnie taki interesujący podkład. Takimi dźwiękami, że tam, 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 tam. I podobają mi się takie dźwięki właśnie. I niby niewiele się działo, ale ciągle tak angażowało mnie trochę w tej piosence. No, fajne to było. To jest coś takiego niezwykłego. Tak trochę mi się kojarzyła ta piosenka z taką, która może być w jakimś zwiastunie, na napisach jakiegoś filmu czy serialu. Taka trochę była tajemnicza, może nie mroczna, ale taka niepokojąca. Fajnie się tego słuchało, ale to też nie było jakieś takie bardzo jej, tylko bardziej takie przyjemnie się słuchało. Zaskoczyła mnie ta piosenka, ale nie na tyle, że mi się jakoś bardzo podoba. Jest kilka takich piosenek, które jednak wolę o wiele bardziej z tej edycji. Przejdźmy do kolejnej piosenki. Okej, od razu powiem, że była reklama przed. To nie na temat w ogóle. Przechodzimy do kolejnej piosenki i jest to piosenka z Polski. W końcu! Nie było jej w trzeciej części, tak jak rok temu, bo akurat tym razem jest w czwartej części. Więc zajęło to więcej czasu, żeby przygotować tę piosenkę. I Just Need a Friend, śpiewane przez Maję Krzyżewską. Ostatnio mówiłam o tym, że znowu pokażę wam moje nagranie z Szansy na sukces, więc dotrzymuję obietnicy. Już wam pokazuję fragment, a właściwie taki dłuższy, bo nagrałam jednak o wiele dłuższy fragment. Zanim oczywiście posłuchamy sobie revampu, cofnijmy się tak trochę w czasie. Przenieśmy się do dnia, kiedy była szansa na sukces Eurowizja Junior 2023 i była wybierana piosenka na tegoroczną edycję. Uwaga! Hej, tutaj Disby i witam w mojej reakcji na finał Szansy na sukces Eurowizja Junior 2023. Dokładnie. No dobra, od razu komentuję. Gracjana Górka z piosenką Flowers za bardzo kombinowała. Leonolek, w sensie tak na szybko na razie powiem, bo tak
Nie jestem przekonana do jakiegoś najbardziej występu. W ogóle nie lubię tej piosenki. Dance Monkey. Ale ma dobry głos. Podoba mi się wykonanie Darii ze Snap, ale to nie jest aż taka piosenka eurowizyjna. Tutaj Filip Robak As It Was. No może być, też trochę kombinował. I Maja Krzyżewska, Fotograf. Całkiem ładnie zaśpiewała. Ja nie jestem pewna, czy zagłosuję na kogokolwiek, bo jak nie głos, to piosenka, to wykonanie. Coś mi przeszkadza. Za chwilę zobaczymy wyniki, więc no. To będzie ciekawe. To jest takie dramatyczne. O, Laura też się wypowie. W ogóle Blanka jest w jury. Naprawdę bardzo ciężko jest wybrać, bo Co to ma znaczyć? Wspaniali, Mam w ogóle ale Charlotkę. tak wybierać coś, co mi tak z serca totalnie idzie z Darią. Tak w ogóle to najbardziej mi się podobają głosy zwycięzców z pierwszego odcinka. Z pierwszego eliminacyjnego, bo ja w ogóle oglądałam wszystkie odcinki eliminacyjne tym razem. Bo w poprzednim roku tego nie zrobiłam, a w tym roku tak. No ale głównie to mi się podobają z pierwszego odcinka eliminacyjnego, bo tak to mógł być jeden odcinek eliminacyjny, skoro ogólnie moim zdaniem są stamtąd najlepsze głosy. Maja Krzyżewska. Jurorzy zdecydowali, że miejsce 4. i 2 punkty trafią do Filipa Robaka. Interesujące. 3 punkty. Gracjana Górka. Co się dzieje? No tak, tak myślę. Okej. To wygrywa Leon, jeśli chodzi o jury. Do finału awansują Maja Krzyżewska i Leon Olek. Wielki brawa! Interesujące. Dobrze, że mają dobre głosy. Naszą rodzinną częścią Ale nie Daria? Możecie już dołączyć, kochani, do naszych gości. Usiądźcie obok nich. Szkoda. I teraz zaśpiewają oryginalne piosenki, czyli przypadły 3 piosenki. W tym roku autorami utworu są Karla Fernandez. Zmieńcie te zasady. Patryk Kumur. Niesamowity utwór i... No oczywiście, że jest No niesamowity. będą Państwo, myślę, że zadowoleni z tych... Będzie musiał wykonań, bo zaśpiewać. po prostu Piosenka jest naprawdę niesamowita. Nawet nie dostają studyjnych wersji, nawet nie wypuszczą tych innych piosenek. Wczoraj oglądałam holenderskie preselekcje i to jest o wiele lepiej zorganizowane. Tytuł interesujący. I just need a friend. Ooh, ooh. My place on earth, I never had one. They told me that I would find my way. Small town boy in the endless world. Czy wysłuchasz mnie, pokładasz każdy mój dzień? Daj mi tyle never let me go. Beautiful butterflies, you can leave the rain away. Dobrze, że cię mam, razem łatwiej świat wiatr. Dziś to, co mam, to nadzieję, że każdy z nas gdzieś znajdzie dom. Za dużo łez w wielkim świecie. Pokładasz każdy mój dzień. Właśnie ktoś jak ty będzie obok, będzie obok. Tak dobrze, że cię mam. Razem łatwiej. Dokładnie tak jak ja. Masz niespokojny styl.
całego takiego. Proszę Państwa, Fajnie. niech te brawa nie stygną, Nie, że- bo o taki I poziom need a Eurowizji friend. warto walczyć. Jeśli są Państwo tego samego zdania, proszę wysłać SMS z numerem 2 pod numer 7350. Leon Olek, serdecznie dziękujemy. A teraz Ojeju. bilet do Nicei. Mam mieszane Spróbuję uczucia. połączyć za sprawą Znowu. swojego głosu. Maja Krzyżanowska. Dokładnie to samo sytuacja co rok temu. No i Maja. Piosenkę I Just Need a Friend zaśpiewa już teraz, specjalnie dla Państwa, Maja Krzyżewska. What? Czy pomylił tytuł? Czy pomyliłem tę samą piosenkę? What? I just need a friend. Ooh, ooh. Nie, to jest jakiś... And my Dzisiaj place nie on śpiewa earth, Billy. I never had one. No. And they told me that I would find wybrali my way. piosenkę? Small town Były girl 4 i akurat in oni mają this to world. samo. Co ty? Czy wysłuchasz mnie? Poukładasz każdy mój dzień. Właśnie ktoś jak ty będzie obok. I just need a friend. Ooh, ooh. Tell me there's someone who would fly me to the moon. Ooh, ooh, and never let me go. Beautiful like butterflies, even if we break our wings. Tak dobrze żyć, razem łatwiej pod wiatr. Dziś to, co mam, to nadzieję, że każdy z nas dziś znajdzie dom. Za dużo łez w wielkim świecie, pośrodku my. Czy wysłuchasz mnie? Poukładasz każdy mój dzień. Właśnie ktoś jak ty będzie obok. Tak dobrze życie mam. Ale to prawie... Razem łatwiej iść. Dokładnie tak jak ja. Masz niespokojne sny. Czy będziesz tu, gdy zgubię się i poszukasz ze mną gwiazd? Tak dobrze życie mam. Razem łatwiej spod wiatr. If we find each other, I would be your someone too. Choć tak wiele nas różni, to jednak więcej łączy dziś. Tak dobrze życie mam. We're beautiful like butterflies, even if we break our wings. I just need a friend. Albo no inne piosenki, jakie mieliśmy w poprzednich edycjach Eurowizji Junior. One miały jakąś moc. Proszę Państwa, 5-0, tak więc Porównajmy prosimy sobie o wykonania. mobilizację i wszystkie ręce na pokład. Junior, Wow, czyja no tego to się nie interpretacja spodziewałam. bardziej trafiła do Państwa serc? Ale jak mam wybrać, bo to jest... Chłopak i dziewczyna to mogą inaczej to zaśpiewać równie dobrze. Jednak więcej łączy dziś. Tak dobrze życie mam. Ale też wybrali ten sam fragment. Przed Państwem i dla A, Państwa i Laura? Boczkiewicz w piosence To The Moon. Stówę mąż zaśpiewa. Ale jeszcze pokażecie, jak zagłosować. Cisza. I teraz jest ta zrewampowana wersja. Zagłosuję i do was wrócę. Mamy wyniki. Finalistów prosimy o powstanie. Była minuta. I nie dziwię się, Głosowanie że- trwało pół minuty, więc nawet nie miałam jak zagłosować, a i tak nie wiedziałam na kogo. Dowiecie się, kto poleci. Tu chodzi tylko o to, kto będzie reprezentować, a już wybrali piosenkę. Zdecydowaliście wy, szanowni państwo, poprzez głosy Scam! zagłosowane
Ale przynajmniej nie wysłała mi pieniędzy, co nie? No dobrze. Czy jesteście gotowi? Kiwnijcie Nie! głową, tak? Nie? Przerwać program! Formalności musi stać się zadość. Otóż, proszę Państwa, to jest ten moment. Z wielką radością Właściwie to już nawet nie zależy mi, kto będzie reprezentować. Bardziej jest mi przykro, że taka piosenka. że No dobra, no. podczas Trzymam kciuki, finału że konkursu Eurowizji fajny Junior, będzie reprezentant. który odbędzie się już 26 listopada w Nicei we Francji. No. Uwaga, do Francji pojedzie Maja Krzyżewska! Tak jest, proszę Państwa. Jakby nie mam komentarza, jeśli chodzi o reprezentanta. Obchodzi mnie piosenka. Dobry, cześć. Wielkie gratulacje. A tak w ogóle Maja wspomniała, że pomagała jej w przygotowaniach Gosia Socała. Lubię jej kanał, lubię Gosia Socałę. Ze złością pojem sobie szarlotkę. Ponieważ 26 zaśpiewa eurowizyjny hit. Ale jak to hit, jak to jeszcze było? Eurowizyjny hit. Jak to nazywają hitem? Jak dosłownie po raz pierwszy słyszymy piosenkę. A razem sobie zaśpiewają, bo tę samą piosenkę śpiewali. Tylko że on już nie będzie miał okazji nawet zaśpiewać tę piosenkę. Znowu. Więc jeszcze da mu zaśpiewać po raz ostatni piosenkę. Ale akurat też tak było z tymi eliminacyjnymi odcinkami, że w ogóle śpiewali w duecie swoje zwycięskie piosenki. I nawet były takie nadzieje, że może duet wyślemy. Może chłopaka po raz pierwszy wybierzemy. Nie, znowu wybrali reprezentantkę. Nie śpiewa tak źle. Ale piosenka? Chociaż nawet jakoś tak bardzo nie chciałabym duetu w tym roku, bo już Holandia wybrała duet. Oni tak śpiewają. No. Dobra. Chyba już nie mam nic innego do powiedzenia. Pewnie dosłownie za chwilę znowu zobaczycie, jak zareaguję na tę piosenkę już zrewampowaną, więc pa! Witam ponownie. Mogliście zobaczyć moje nagranie, które tym razem się nie urwało pod koniec. Super! Mogliście usłyszeć, co ja tam wtedy myślałam. Ale było emocji. Jeśli chodzi o moje wrażenia na ten moment, trochę mam podobne odczucia. Już się trochę pogodziłam z tym, że już była po prostu wybrana jedna piosenka i nie można było tak naprawdę jej wybrać, jedynie wokalista. Myślę, że Maja Krzyżewska całkiem dobrze sobie poradzi w konkursie, ale nie czuję, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Ale zobaczymy. Takiego typu piosenki za bardzo, no właśnie od kilku lat nie wysyłaliśmy, więc to będzie ciekawe. A ja jestem tym bardziej ciekawa, jak będzie brzmieć revamp, więc nie przedłużam. Posłuchajmy revampu. I Just Need a Friend. Oczywiście to po raz kolejny. Nawet chyba po raz czwarty, bo ile razy słyszałam I Just Need a Friend. To największy hit, oczywiście, że puszczali go tyle razy, więc jeśli po tej reakcji będziecie mieć dość tej piosenki, rozumiem was, za dużo razy puszczali tę piosenkę. Ale dla mnie, jak teraz to nagrywam, no to po raz pierwszy od jakiegoś czasu sobie słucham. A oczywiście nie musicie oglądać od razu mojej reakcji na revamp po tym, jak widzieliście moją reakcję na szansę na sukces. Okej? Nie musicie znowu słuchać tej piosenki. Po raz czwarty chyba. No dobra. Jestem ciekawa, co zmienią w I Just Need a Friend. Tym bardziej, że jeszcze w ogóle nie miałam okazji słyszeć tego revampu, bo akurat rok temu było tak, że usłyszałam revamp Voice of Poland i tak naprawdę już chyba za parę tygodni będą odcinki na żywo, w którym wystąpi Maja Krzyżewska z I Just Need a Friend, bo to chyba jest taka tradycja, że co roku w ostatnim chyba odcinku Voice of Poland jest gościnny występ reprezentantki Polski z danego roku na Eurowizji Junior. Raczej tak też będzie w tym roku.
A na szczęście jeszcze jestem jednak trochę wcześniej. Nieźle. Ja już w końcu nie wiem, czy jestem wcześniej, czy później, jeśli chodzi o piosenki, bo pod kątem publikacji piosenek jestem trochę później, ale pod kątem odcinków na żywo z Voice'a nie. Nie wiem. Już nie kojarzę, co się dzieje. Dobra. Nie będę wam już mieszać w głowach. Przejdźmy do revampu I Just Need a Friend. W końcu. O nie. O nie, o nie, o nie. O nie! Ej! Nie! Nie! 9 sekund minęło. Ja właśnie wyciszyłam przez tą reklamę audio. No jednak za każdym razem zamierzam to robić, nawet jeśli ostatecznie może nie być tej reklamy, żeby moje uszy jeszcze bardziej nie zaczęły cierpieć. O, o. Za późno! No. I just need a friend. My place on earth, I never had one. They told me that I would find my way. Small town girl in an endless world. All alone. Czy wysłuchasz mnie? Pokładasz każdy mój dzień. Cringe'uję z tym Właśnie tekstem. ktoś jak ty będzie obok, będzie obok. I just need a friend. O. Jej mama i jej pies. Mai, oczywiście. A to jest bardzo przetworzony jest ten głos. Razem łatwiej iść pod wiatr. Dziś to, co mam, to nadzieja, że każdy z nas gdzieś znajdzie dom. Za dużo łez w wielkim świecie. Pośrodku my. Czy wysłuchasz mnie? Pokładasz każdy mój dzień. Właśnie ktoś jak ty będzie obok, będzie obok. Tak dobrze, że cię mam. Razem łatwiej iść pod wiatr. Dokładnie tak jak ja. Masz niespokojne sny. Czy będziesz tu, gdy zgubisz Okej, to jest bardziej epickie niż w selekcjach. tak dobrze, że cię mam. Razem łatwiej iść pod wiatr. If we find each other, I will be your someone too. Choć tak wiele nas różni, to jednak więcej łączy dziś. I just need a friend. Okej, czyli ta partia jest teraz po angielsku, a nie po polsku. A. Pizza. Okej. To nie jest najgorsze, ale dlaczego? I just need a friend. Podoba mi się to bardziej niż na preselekcjach. To nie oznacza, że aż tak bardzo mi się podoba ta piosenka. Niektóre fragmenty mi się wydają nie na miejscu w porównaniu do innych. Tekst czasami mi się wydaje taki trochę zbyt cheesy, czyli taki przesłodzony. I to nie jest tak, że ja nie lubię przesłodzonego tekstu. Nawet bardzo potrafię się przyzwyczaić do takiego tekstu. Ale tutaj to jest takie, okej, no żeby coś tam wymyśleć, żeby było na temat, no to poukładasz mój dzień, tak dobrze, że cię mam. I trochę nie rozumiem, o co chodzi z tym I just need a friend. Bo ona jakby pod koniec ma już tych przyjaciół.
Nie wiem, o co tu chodzi z tą piosenką. Jakoś tak mam z nią dziwną relację. Po prostu jak ją słyszę, to sobie myślę, okej, no dobra. Ja rozumiem polski, ale nadal nie wiem, o co dokładnie w niej chodzi. Tak dobrze, że cię mam, I just need a friend. Aha. Dziwnie się z nią czuję, jak ją słyszę, bo nie potrafię jej zrozumieć. Niektóre właśnie części nie wydają mi się pasujące, w sensie mi się kojarzy z czymś ta piosenka. Czuję, że zainspirowały tę piosenkę jakieś inne utwory, ale też częściowo chcieli zrobić coś oryginalnego, ale też takiego kid-friendly, więc jeszcze to dodali, zmieszali i to niby nie jest takie złe, ale jak tak słuchasz tej piosenki, it's confusing. To jest dziwne. Ja właśnie czuję, że ta piosenka jest mi znajoma, ale że to ona tylko tak trochę jest zainspirowana tym i próbuje brzmieć tak jak jakieś inne utwory, które lubię i znam, jakie znam i lubię. Ale no ciężko jej się w tym odnaleźć, po prostu bardzo się stara i chyba aż za bardzo być taką balladą inspirującą. No brzmi dobrze, tylko jej też nie rozumiem. Ja mam takie zdanie, okej? Możecie mieć inne. Ja czuję, że nie została zrobiona z pomysłem na coś naprawdę dobrego i oryginalnego. Ja mam takie wrażenie, że są takie piosenki, które są takie mocne i takie inspirujące. Weźmy jak najwięcej tego i spróbujmy jakoś z tych elementów zrobić piosenkę. Ale to nie znaczy, że jest zła, po prostu czujesz, że coś jest nie tak. Tak trochę mam z tą piosenką. Czuję, że rok temu zaczęło się od To The Moon i z tymi piosenkami tak coś czuję, że od roku tak jest. One nie są aż takiej dobrej jakości. Okej, nie są najgorsze, ale To The Moon to było takie... A teraz I Just Need a Friend. Uuu. To zdecydowanie nie jest ta sama jakość, jaką dostawaliśmy głównie od 2018 do 2021, czyli Anyone I Want to Be, Superhero, I'll Be Standing i Somebody. Uważam, że I'll Be Standing jest naprawdę dobre i trochę było underrated, ale też rozumiem, że wtedy to Polska wygrała 2 razy pod rząd i prawie nikt nie chciał, żeby Polska wygrała po raz kolejny. Okej, rozumiem, ale i tak moim zdaniem ta piosenka była naprawdę dobra. Sarah James i Somebody było tą ostatnią świetną piosenką, a później już było To The Moon, I Just Need a Friend. Obawiam się, co będzie za rok, bo nie chcę, żeby tak poziom schodził coraz niżej. Nie chcę negatywnie postrzegać ten poziom, ale tak po prostu zauważam, że te piosenki są coraz mniej oryginalne, które mamy na Eurowizji Junior, reprezentujące Polskę. Tu We Moon jeszcze było takie, takie mało ciekawe i niesamowite, ale dobra. Ale I Just Need a Friend to już takie... mi znajomo. Niektórzy po prostu mogą pomyśleć, no to brzmi dobrze, piosenka, że jak się tak słucha, to niby... Ja po prostu tak trochę widzę tą piosenkę jako kogoś, kto się przebrał za coś fajnego, a pod spodem prawie nic nie ma. Nie wiem dlaczego. To tylko tak można sobie pomyśleć, że to jest naprawdę dobre, takie oryginalne, takie mocne. Ja już od początku czułam, że nie działa. Ta piosenka nic takiego nie robi, tylko może się tak zdawać, że tak jest. Wybaczcie, że tak źle mówię o Polsce. Ale mówię tylko o piosenkach, nie mówię o reprezentantkach na konkursie. Laura była super, Maja też jest super, naprawdę dobrze śpiewają moim zdaniem. Piosenki po prostu... Just need a friend. I just need an explanation. Też w ogóle cały ten proces głosowania był dziwny. I nazwali to od razu hitem, co nie? Oczywiście. To jeszcze wtedy bardziej miałam takie poczucie, że ta piosenka to jakiś żart. Jak się tak jej słucha, niby nie brzmi źle, ale tak naprawdę to jest jakiś chaos, który ostatecznie brzmi nie najgorzej. Za długo o tym mówię. Nie chciałam tak negatywnie mówić o tej piosence, ale tak wyszło.
Wybaczcie, jeśli czujecie się urażeni, bo na przykład wam się podoba ta piosenka. Ale możliwe, że tylko tęsknicie za tego typu piosenkami, a tak naprawdę może aż tak nie lubicie tej piosenki. Tylko mówię. Bo ja takie mam wrażenie, że niektórym może się spodobać ta piosenka, ale tylko dlatego, że brzmi znajomo, więc lubią ją. Niby brzmi dobrze, ale coś tu nie działa, moim zdaniem. Okej, nie będę już dłużej o tym mówić. Zostały ostatnie 2 piosenki, więc przejdźmy do nich. Okej, przechodzimy do przedostatniej piosenki, a jest to piosenka z Armenii, organizatorów poprzedniej edycji konkursu, czyli rok temu, w 2022 roku. Nie było to takie pewne, czy Armenia będzie w tym roku uczestniczyć w sprawie politycznej w ogóle, ale jednak Armenia jest w konkursie. Jej! Uwielbiam Armenię na Eurowizji Junior, więc się cieszę, że udaje im się być w tym roku na Eurowizji Junior. I właśnie w tej edycji mamy zespół samych dziewczyn. Jestem zainteresowana. Piosenka ma tytuł Do It My Way. Okej. I zespół się nazywa Young Girls. Jan? Chyba tak. Ale tupią, ja nie mogę. Ciszej. Zrobię to po swojemu. I'll do it my way. Nie będę zwracać uwagi na to, że mi hałasują na górze. I posłucham tej piosenki. O! O, ho, ho, jaka produkcja! Tu 5 tych dziewczyn? Wow! Ale Blackpink in your area? Trochę tak to brzmi. Ale ciekawe. Nie no, jak jakiś K-pop. Też Azja. Ale takie to jest zainspirowane trochę K-popem. Cha cha cha. Cha 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 cha. Wow. Ale... Czy to... Okej, trochę dziwnie wygląda ten teledysk, bo nie wiem, czy tak ma to wyglądać, czy jest w niskiej jakości. No jaki K-pop w ogóle! Ale nie jest do końca K-pop. Dance break. Wszystko takie techniczne, nowoczesne. W ogóle się tego nie spodziewałam. Wow. I kto zrobi te omydły? To chyba tylko będzie w tle. Chociaż chwilę nie będzie nagranie. Aha. Nie będzie nagranych wokali właśnie. O tym jeszcze nie powiedziałam właściwie, bo w tym roku, w tej edycji konkursu właśnie nie będzie można mieć nagranych wokali. Więc kto zrobi te omydły? Czy one to razem zaśpiewają, czy co? Trochę się zawiodłam. Przez całą tę piosenkę tak byłam w szoku, bo Armenia, co to ma być w ogóle? Nie mój gust muzyczny. Nie czuję się w takiej muzyce dobrze. Od razu mi przyszła na myśl Wielka Brytania rok temu, Lose My Head. Ale to nie było do końca takie samo jak tamta piosenka. Czy ja już mówiłam o tym, że to jest praktycznie piosenka K-popowa? Tylko że
Nie jest to piosenka K-popowa? Bo tak naprawdę to nie jest K-pop. Ale praktycznie wszystko tutaj jest jakby K-popowe. Nic nie kojarzę z tej piosenki. Nie potrafię jej zaśpiewać. Ciekawe, że Armenia poszła w tę stronę. Myślałam, że tak od razu mi się spodoba. Zaskoczyła mnie, ale nie wiem, czy aż tak pozytywnie. Ale to jest taki praktycznie K-pop tutaj. I niby się przyzwyczajam do tego dźwięku, bo trochę gram w mapy Just Dance. Mapy, czyli tam poszczególne piosenki ze swoimi tancerzami, choreografiami. Taka jedna mapa to jedna piosenka na przykład. To dobrze wyjaśniłam, ale po prostu trochę właśnie tańczyłam do piosenek K-popowych w Just Dance, więc trochę się przyzwyczajam do tego rodzaju muzyki, ale jeszcze z tamtymi piosenkami to jednak trochę bardziej straciłam swoją myśl. No właśnie tak było z Future Lover, że się od razu nie podobała, później mi się ta piosenka podobała, ale z tą, no to jest taki K-pop. Nie jestem jakąś największą fanką. Nie wiem, chyba nie będzie moją ulubioną piosenką. Aż jestem trochę w szoku, że Armenia tak nie za bardzo mi się spodobała, bo normalnie to tak było. Nie wiem, zbyt nowoczesne. Narzekałam rok temu na bity. Tutaj to nie tylko były bity, to wszystko było takie nowoczesne. No chyba Armenia w końcu może nie być u mnie bardzo wysoko, co nie? Okej, to przejdźmy do ostatniej piosenki, bo się śpieszę. Kolejna piosenka i już ostatnia z całej stawki nam została. Przechodzimy do ostatniej piosenki z tego roku, jeśli chodzi o Eurowizję Junior. Jest to piosenka z Irlandii, więc tak jak rok temu Irlandia jest w tej ostatniej części i jeszcze pamiętam, jak się ekscytowałam w Soles. Ciekawi mnie, jak będzie w tym roku z piosenką o tytule Aisling. Pamiętam, jak przeczytałam tytuł jako Solas, a jednak się czyta Soles, więc możliwe, że też tutaj się pomylę. Śpiewać będzie ją Jessica McKean. I ja w ogóle właśnie oglądałam preselekcje irlandzkie. Pamiętam, że na samym początku było We Are One. Piosenka reprezentująca Irlandię na Eurowizji 2023. A później dołączyła Sophie i zaśpiewała to o wiele lepiej niż Wild You. I razem to sobie śpiewali. To było takie ciekawe i też fajne, że piosenkę z Eurowizji zaśpiewali sobie ci, którzy ją oryginalnie śpiewali, ale też reprezentant tego kraju na juniorze. Takie to było połączenie fajne. Fajnie, jeśli więcej razy by tak się zdarzyło, że byłaby taka kolaboracja artystów Eurowizji i Eurowizji Junior reprezentujących ten sam kraj, śpiewających tę samą piosenkę. I oczywiście Sophie zaśpiewała ją super. Ale jeśli chodzi o same piosenki, właściwie nie piosenki, ale uczestniczki preselekcji, naprawdę każda z nich mi się podobała, jeśli chodzi o ich głosy, interpretację piosenek. Super to było. Uwielbiałam oglądać te występy. Miałam inną faworytkę, ale tak naprawdę każda z tych dziewczyn, które usłyszałam w finale tak naprawdę była super, więc myślę, że może mi się właśnie spodobać ta piosenka Aisling. Uznajmy, że Aisling wybrali wtedy reprezentantkę, ale nie samą piosenkę, dlatego akurat jej jeszcze nie słyszałam. I na sam koniec tych wszystkich moich reakcji, jeśli chodzi o Eurowizję Junior, a tak naprawdę jeśli chodzi o piosenki, posłuchajmy sobie piosenkę z Irlandii. O. Też jest chyba irlandzki, jak rok temu. I też takie regionalne. Ale jakiś taki ciekawy rytm jest w tle.
głos mi się wydaje taki trochę zbyt cichy, jak na muzykę, która jest jako podkład. Jakoś tak zachowany jest ten głos i bardzo taki w operowym stylu. Ciężko mi się wciągnąć. To ma być. Jakaś tajemnica? Sophie? O, Sophie? Ale ona nie będzie z nią śpiewać. Sophie przyszła uratować piosenkę. Ja myślałam, że ta figura, która tak biegnie, to Jessica, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. A nie, to Sophie. Ja kojarzę, że tak też było w 2021 na Eurowizji Junior. Był taki powrót w jakimś sensie poprzedniej reprezentantki Irlandii na Eurowizji Junior, że właśnie też miała tam swoją partię, ale tak naprawdę to tylko głosowo. Bridge'u, czyli tej wolniejszej części, a tak to normalnie śpiewał reprezentant, który normalnie reprezentował ten kraj. I znowu coś takiego ma miejsce, ale tym razem Sophie tam jest i to śpiewa. Ponieważ tu jej tak naprawdę nie ma, w tyle to zdaje mi się, że jej tak naprawdę nie będzie, ale ciekawi mnie, jak to zrobią, że jej głos tam się pojawi, chyba że w ogóle usuną jej wokale, że tak naprawdę to tylko w teledysku słyszymy ją i widzimy, a w konkursie w ogóle tego nie będzie na scenie. To mnie zaskoczyło. Najbardziej zaskoczyło Sophie, że była tak na koniec. Okej. I to tyle, jeśli chodzi o piosenki Eurowizji Junior 2023. Tak zakończyliśmy sobie na Sophie, która była akurat moją faworytką rok temu. Ciekawie wyszło. To chyba jeszcze zrobię taki swój ranking na koniec. Nie będę już oglądać recapu, tak jak to robiłam rok temu, bo już właśnie pokazywałam wam moje nagranie z Szansy na Sukces, które normalnie rok temu było w 3. części, a tym razem, ponieważ Polska jest dopiero w tej 4. części, dopiero pokazuję nagranie w 4., ale wtedy już za bardzo nie ma czasu na zrobienie tego recapu, a też po prostu na ten moment, kiedy to nagrywam, nie mam czasu. Nie wiem, czy jeszcze zrobię osobne nagranie omawiając wszystkie piosenki i oglądając właśnie recap. Zobaczymy. A na razie jeszcze na szybko top 4. W tej reakcji nie było jakichś najlepszych piosenek, chyba właśnie najlepsze to były w 2. i 3. moim zdaniem. W tej pierwszej też było Holding On To You. To był taki wyjątek. Dobra, niech będzie Armenia na 4. No bo to w ogóle nie jest mój styl, a trochę mi przykro, bo normalnie Armenia byłaby u mnie wysoko. Trudno. Na 3. chyba Irlandia. No właśnie, super, że Sophie tak pod koniec też śpiewała tę piosenkę, bo tak to aż tak nie jestem przekonana do techniki śpiewania Jessiki. To jak śpiewa tak operowo, ale jednak cicho i nie da się za bardzo zapamiętać tej piosenki. To jest takie... Na 2. co ciekawe jest Polska. Oczywiście ten top 4 z tej reakcji, bo no da się ją zapamiętać.
nie jest najgorsza, ale no też trochę mam z nią problem, o którym już więcej mówiłam wcześniej, więc możecie sobie posłuchać, jeśli chcecie. W porównaniu do tych dwóch innych piosenek, no to, które postawiłam niżej, nawet nie jest też taka zła. A akurat moją ulubioną piosenką z tej reakcji jest Albania. Moim zdaniem jest całkiem przyjemna, ma fajny klimat, ale też nie wyróżnia się aż tak bardzo. Myślę, że akurat rok temu 4. część była chyba najlepsza, a w tym roku nie aż tak. No właśnie 2. i 3. część, a nawet trochę 1. mi się wydawały lepsze. I to tyle, jeśli chodzi o reakcję. Trochę się rozgadałam o Polsce i jeszcze wkleję oczywiście ostatecznie nagranie z Szansy na sukces, więc nagranie raczej będzie trochę długie. No cóż, taka już ostatnia część. Moje uszy w końcu będą mieć spokój, bo tak nagrywałam przez te 4 dni. Wytrwałam. Ale nie no, było fajnie. Posłuchałam różnych piosenek. Jeszcze nie jestem pewna, jak uda mi się je zrankingować, ale pewnie już od jakiegoś czasu wiecie, jaki jest mój ostateczny ranking. Muszę przyznać, całkiem niezły jest ten poziom w tym roku. Zobaczę, czy pojada na sam konkurs, ale no jeszcze to nie jest aż takie pewne. Jeszcze nie było żadnego nowego filmiku, który się pojawił na oficjalnym kanale na YouTubie, oprócz właśnie recapu i tych piosenek, na które zareagowałam, więc zobaczę, czy będzie Common Song, czy w ogóle chciałabym na nią zareagować. A tak to będzie konkurs, na który oczywiście zareaguję i będzie podsumowanie. I możliwe, że zareaguję na próby czy coś. Może się okazać, że nie znajdę na to czasu, więc może być to też taka ostatnia reakcja i w ogóle filmik przed samym konkursem. Kto wie. No, to tyle. Śpieszę się, oczywiście, więc nie przedłużam. Jeśli wam się podobała ta reakcja, możecie dać lajka, subskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco z moimi reakcjami. Piszcie, co myślicie o tych piosenkach, swoje topki, jeśli chcecie, swoich faworytów. A tak to oglądajcie moje filmiki, a ja już się z wami żegnam. Pa!